Ale nim jeszcze się to dokonało, ten cały skok na informacje, to jeszcze wcześniej, jakoś zaraz następnego dnia po moim wyjściu z wojska zadzwonił do mnie Antek i powiedział, że trzeba jechać do Radomia, bo jeździliśmy na procesy. W Radomiu odbył się proces po procesie. Chodziło o to, i to takie nieludzkie wyroki zapadały. Chodziło o to, żeby była opinia publiczna. Więc jeździło się do Radomia, organizował to Wojtek Arkuszewski, po czym mu się nagle w ostatniej chwili jacyś ludzie wykruszyli i właśnie nie miał kto jechać do Radomia. Była Halina Mikołajska gotowa jechać, no i do mnie zadzwonił. Pojechałem. I tak byłem na pierwszym procesie. Właściwie nie byłem nawet na procesie po raz pierwszy, przyjechałem do Radomia. Z tym, że to tak było jakoś bezpośrednio. Przed tym było... Nie. Na razie nie było jeszcze zatrzymań w Radomiu. Po prostu przyjechaliśmy do Radomia. Proces się akurat tego dnia nie odbył. Zobaczyłem Radom, rozmawiałem z ludźmi z Radomia, usłyszałem te różne wstrząsające historie o okupacji. Nas nikt nie ruszył. Ale w dzień następny, bo to co dzień jeździli ludzie do Radomia, tam się odbywało zamykanie i bicie i pamiętam, że kolejny raz, bo to taka znowu taktyka KOR-u, że jeżeli coś się dzieje, to jadą wszyscy tacy, których nazwiska narobi hałasu na zamknięcie. Zjechaliśmy jakąś taką większą ekipą i zgłosiła się jaka pisarka Anka Kowalska. Powiedziano mi, że z nią mam właśnie jechać. I tak poznałem Ankę. I ona od razu powiedziała, że ona chciałaby z nami pracować. I jej zaproponowałem współpracę przy komunikacie i ona odtąd wkrótce potem weszła do KOR-u i pracowała, pisała, ona właśnie redagowała komunikat. Tym korkowcem, jak żeśmy nazywali ten styl komunikatu, taki suchy. Idea była taka, to Antek go stworzył. Idea polegała na tym, żeby to były same fakty, opis zewnętrzny, bez żadnej, przy minimum komentarza po prostu samą prawdę. Proces, który się tam odbywał, to był proces dziewczyny, matki 4 dzieci, której mąż siedział za udział w zajściach, a ona była oskarżona o to, że robiła awantury w komitecie. Przy czym, bo tam jak pierwsza fala przyszła, to pyskowała w komitecie ludziom. Zaraz potem przyszły pochodem wielkie, tam ludzie pyskowali, baby, przyszły pochodem wielkie zakłady i wielkim zakładom powiedziano, że przyszły za godzinę czy za półtorej, a kiedy przyszły za godzinę, półtorej, komitet był ewakuowany i tak zaczęło się podpalanie. Ona się Basia Sadowska nazywała, ta pani. Była inwalidką, miała tam ileś 1000 złotych renty. I właściwie utrzymywała się z jakiegoś takiego domokrążnego handlu. Kwiatkami, handlowała zieleniną, ale tak to w koszu, co tam bez żadnego nic. Widota przerażająca. Został również taki świadek z komitetu wojewódzkiego, lektor, który mówił, że ona po prostu mówiła, że jak ona będzie żyła. No. Ale oskarżali ją jacyś milicjanci, że się arogancko zachowywała. Siła Nowicki powiedział wtedy, że tam, który mnie bronił, powiedział wtedy, że tam będzie to w tym miejscu, to odbywały się w czasie tych rozmów prawdziwe konsultacje z klasą robotniczą, a nie to, co ci różni tam w telewizorach, panowie w garniturach mówili. No i oto miał dyscyplinarkę. Natychmiast sądziła wtedy sędzina Dobrowolska, najokrutniejsza sędzina we wszystkich z tych procesów. I była pani prokurator i obie takie umalowane laleczki, dzierlateczki, które sobie tam coś pyskowały, w ogóle nie zwracały uwagi na to, co się dzieje, po czym wstała i skasała tą Sadowską Basię na 50 000 grzywny chyba. No i powiedziała to sobie tak, ta baba 1100 złotych renty, 4 dzieci, przerażające. Ja to potem widziałem nieustannie, ale wtedy to mnie najbardziej wstrząsnęło. Miła panieneczka, sobie umalowana, 2 babeczki, pani prokurator, pani sędzina, jak w kawiarni sobie pipi, po czymś 50 000 dziewczynie mówi, która 1000 złotych ma renty. No oczywiście byśmy to zapłacili, ale ona jeszcze wtedy z tego sobie nie zdawała sprawy.